Jezus szukał takich miejsc i chciał się znajdować między ludźmi, chodził na uczty, przyjmował zaproszenia, nawet mieli do niego pretensje o to, że jest żarłokiem, pijakiem, a Jan Chrzciciel to był idealnym człowiekiem, bo był wstrzemięźliwy, pościł. Natomiast Jezus lubił być między ludźmi, ale przychodziły takie momenty, w których szukał tej samotności. Być może właśnie też szukał ciszy. A mam wrażenie, że Jezus nie potrzebował zewnętrznej ciszy po to, żeby skupić się na spotkaniu z Bogiem, na rozmowie z Ojcem, żeby usłyszeć Jego głos. Jezus rozmawiał z Ojcem jakoś inaczej, chyba bardziej bezpośrednio niż nam się to udaje. Więc mógł to zrobić również między ludźmi, ale gdyby się poświęcił rozmowie z ludźmi, rozmowie z Bogiem między ludźmi, to musiałby tych ludzi zostawić. To znaczy ich problemy. Oni przyszli posłuchać Jego nauczania, przyszli niektórzy po uzdrowienie, bo mieli problem jakiś w życiu, chcieli ten problem rozwiązać, widzieli, że Jezus może to zrobić. Gdyby Jezus ich zostawił, bo chciałby porozmawiać z Ojcem, to byliby zawiedzeni. Dlatego czasami uciekał. Wcześniej rano wstawał, żeby się modlić, rozmawiać z Ojcem, ale no znane mi było oczywiście jak najbardziej te miejsca, które mówią, że wieczorami, nocami, kiedy już zakończył całą swoją pracę, był zmęczony, właściwie mógł się położyć spać, tak jak my byśmy zrobili, albo spotkać się z przyjaciółmi, posiedzieć, porozmawiać przyjemnie. On odchodził na górę w samotności po to, żeby porozmawiać z Ojcem. Czyli, że jest jakby ten element ciszy, odosobnienia. Dla mnie bardziej to kojarzy się z pustynią. Byłem czasami na pustyni, jeszcze nie spędziłem na pustyni nocy. Mam nadzieję, że kiedyś mi się to uda zrobić, żeby rzeczywiście w ciszy pobyć na pustyni sam na sam z Ojcem. Ale to jest tylko litera, to jest ta materia. Chciałbym to przeżyć, ale to jest stan, który trzeba by umieć uzyskać na co dzień. Być właśnie w takim, że wieczorem idziesz nie wiem, do swojego pokoju, do swojej komory, do jakiegoś miejsca odosobnienia, które zwykle kojarzysz z modlitwą i tam natychmiast uzyskujesz ten stan. Ten stan, gdzie jest tylko czyste niebo z gwiazdami, gdzie jest suche powietrze, gdzie nic nie słychać i rozmawiasz z Ojcem. I tam, gdzie Jezus wychodził na górę w nocy, tam też pewnie nie było takiej kompletnej ciszy. Może dla nas byłoby to stresujące, bo balibyśmy się dzikich zwierząt, balibyśmy się tego, że ktoś, jakiś złoczyńca może nam coś zrobić, a Jezus wychodził w takie miejsca i nawiązywał kontakt z Ojcem. Szukał miejsca, w którym nie ma ludzi. Nie jest tak łatwo w takim miejscu, w którym przychodzi się spotkać z innymi ludźmi, coś przeżyć, spotkać Boga też. I do tego potrzebujemy tego odosobnienia i właśnie ciszy z tym związanej, to znaczy jest to moment taki, w którym nie tylko wyłączają się sygnały dźwiękowe, gdzie nie ma muzyki głośnej, gdzie nie ma krzyku dzieci, stukania młotkiem od sąsiada, jakieś tam piły czy kosiarki w ogrodzie. To jest element ten materialny, ta zewnętrzność, ale jest też samotność w tym sensie, że wykonałem, co do mnie należało, położyłem dzieci spać, opowiedziałem im historię na dobranoc, pomodliłem się z nimi i teraz mam czas dla siebie, mógłbym go spędzić przed telewizorem, ale oddalam się na pustynię po to, żeby się spotkać z Bogiem. To jest też jakby element ciszy, tego odłączenia się od ludzi bez uzyskania poczucia ciszy, że mam to wewnętrzne uspokojenie, w którym nie tylko mogę posłuchać Boga, ale też mogę coś Bogu powiedzieć, opowiedzieć coś. Można na chwilę zająć się już tylko zagadnieniem tym, które nas zajmuje najbardziej, to znaczy porozmawiać z Bogiem. Oto się kochasz w prawdzie wewnętrznej, a skrytą mądrość objawiłeś mi. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Wszak prawdy żądasz w tajnie, a
Lubię to miejsce tutaj. Przychodzę czasami na próbach, przerwach. Jak słyszysz, nie ma ciszy, ale to jest inny hałas niż ten, który tu produkujemy. Jesteśmy w miejscu produkcji hałasu, miejscu produkcji głośnych dźwięków. Mówiłem Ci przed chwilą, że jak 70 ludzi o mocnych głosach zaczyna coś z siebie produkować, plus siedzi w kanale orkiestra, do tego dochodzą soliści i jest dobrze napisane miejsce przez Verdiego, Wajdzie, no to człowiek się znajduje w takim transie, że nagle ten hałas, ale uporządkowany hałas jest ekstatyczny. Zaczynasz się unosić. Technologia poszukiwania ciszy to jest właściwie praca nad sobą, nad swoim skupieniem, nad umiejętnością poszukania w sobie miejsca takiego, w którym wyłączasz te bodźce zewnętrzne, kiedy one przestają Cię dekoncentrować. I najtrudniej jest z dźwiękami artykułowanymi, kiedy ktoś obok Ciebie coś mówi, kiedy koledzy rozmawiają, kiedy ktoś wygłasza jakieś przemówienie. Wtedy jest dużo trudniej znaleźć tą wewnętrzną ciszę, dlatego że artykułowany dźwięk zaburza ten proces percepcji Twojej wewnętrznej, czy obracania tym tematem, którym się w danym momencie zajmujesz. Więc ja dlatego zamiast mówić o ciszy, wolałbym chyba mówić o milczeniu. Po pierwsze trzeba usłyszeć, a żeby usłyszeć, muszę sam zamilknąć i zatrzymać się. I jakby to poczucie zamilknięcia, zatrzymania się nie jest wcale łatwiej uzyskać w otoczeniu ze super sterylną ciszą, której nie ma w ogóle w przyrodzie. No, tylko w próżni może być idealna cisza, tam gdzie nie ma transmitera, gdzie nie ma powietrza, które może falę dźwiękową przenosić. Wcale nie jest łatwiej w tej idealnej ciszy, jak się jest w komorze ciszy, gdzie naprawdę wytłumione są wszystkie dźwięki, człowiek jest oszołomiony tym wrażeniem i wydaje Ci się, że to nie jest naturalne, że to jest coś, co Cię tak naprawdę deprymuje, stresuje, że nagle nie ma tego naturalnego szumu życia. I w takich warunkach, jakich w tej chwili jesteśmy, szumi droga, tam gdzieś odbywa się próba, jakaś muzyka nam gra z tyłu, wydaje się, że jest dość trudne uzyskanie skupienia, zamilknięcie przed Bogiem, żeby usłyszeć Jego głos, ale to jest możliwe. I warto się tego uczyć, szukania tej bańki ciszy dla siebie. To jest ważne, bo jeśli nie mamy tego momentu, w którym możemy usłyszeć głos Boga, obojętnie co z nim zrobimy, czy powiemy, Panie Boże, nie teraz, nie mam ochoty, to nie jest pomysł, który mi odpowiada w tej chwili. Różne rzeczy możemy z głosem Bożym zrobić. Bóg jest cierpliwy i wyrozumiały, będzie nam dalej podpowiadał, ale po pierwsze musimy ten głos usłyszeć. Jeśli go nie usłyszymy, to co się dzieje? No, pozornie wydaje się, mamy pełną wolność, możemy zrobić co chcemy, bo nie usłyszeliśmy głosu Boga, nie wiemy, co mamy zrobić, możemy zrobić cokolwiek, ale czy jest tak, że robimy cokolwiek? Jeśli nie słuchamy tej cichej podpowiedzi Bożej, a najczęściej się okazuje, że gadają do nas te wewnętrzne głosy. Co najgłośniej gada, to nasze emocje, nasze lęki, nasze oczekiwania, nasze niespełnione pragnienia w kontaktach z ludźmi. Zaczynają żale do nas gadać i wydaje nam się, że robimy to, co chcemy, czy słuchamy tego, co chcemy, ale tak naprawdę wcale tak nie jest, bo słuchamy swoich skrzywionych wyobrażeń o świecie, swoich skaleczonych uczuć, słuchamy tego, co ktoś powiedział. Nie jesteśmy wolni. I jeśli nie uciszymy tej wewnętrznej rozmowy, bo to, co jest dźwiękiem, szumem, dźwiękiem życia nieartykułowanym, to, co jest informacją o zagrożeniu, zostawiam to, bo to są naturalne zupełnie sytuacje w życiu, które nie przeszkadzają wewnętrznym skupieniu. Ale jeżeli nie wyłączymy tego artykułowanego dźwięku, obojętnie czy go czytamy, czy go słuchamy, to poddajemy się manipulacji, bo jedną manipulacją oczywiście jest nasze wewnętrzne głosy, urażone emocje, skaleczenia, rany, przeżycia, pragnienia, lęki, które będą coś nam cały czas podpowiadać, ale druga strona jest taka, że słyszymy wiadomości.
oglądamy film, czytamy książkę, to są sygnały, to jest mowa, to jest artykułowany dźwięk, który wprowadza do naszego mózgu, do naszych emocji informacje. Jeśli nie mamy cały czas tej przeciwwagi w głosie Boga, który jest cichy, który jest szeptem, Bóg mówi na ucho do przyjaciela, to będzie dominował oczywiście ten głos zewnętrzny, ten artykułowany bełkot. Kiedy słuchamy mediów różnych, to jest bełkot. Oczywiście my nauczyliśmy się z tego bełkotu wyławiać informacje, artykułowane dźwięki, ale w gruncie rzeczy to jest bełkot. Ten bełkot działa statystycznie, on będzie nas statystycznie kształtował. Nie będziemy wolni. Jeżeli nie słyszymy, nie słuchamy głosu Boga, nie jesteśmy wolni. Zaczynasz słuchać Boga. To jest paradoks. Mówić o milczeniu. Że właściwie trzeba by na chwilę zamilknąć. Jest jeszcze jeden aspekt mówienia o ciszy, jego odwrotność, hałas. A może nie tyle hałas, co głośna muzyka. Niedawno zrealizowałem swoje marzenie młodości. Poszedłem na koncert zespołu, który już nie istnieje w takiej formie, ale który kiedyś chętnie słuchałem w młodości, ale nigdy nie mogłem ich słuchać na żywo. Na koncercie, zespół rockowy Pink Floyd. Chciałem raz to usłyszeć, co to znaczy, przeżyć ten dźwięk, te kolory dźwiękowe, te barwy. To jest zespół, który imituje ich muzykę w tej chwili. Grają na podobnym sprzęcie, podobne aranżacje. To było niesamowite, po prostu człowiek cały rezonuje. Nie rezonujesz sam z tym dźwiękiem, ale razem z całą salą rezonujesz ze wszystkimi ludźmi, którzy tam siedzą. I czujesz ten rezonans nawet z salą, z pomieszczeniem. I to jest niesamowite, to jest upajające, to w pewnym momencie graniczy z ekstazą. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie czasami posługują się tymi efektami. Tu stoimy przed kościołem, siedzimy przed kościołem, który jest głównym kościołem miasta. Właściwie w tej chwili przerobionym na salę koncertową, ma świetne sklepienie, świetnie zorganizowaną akustykę i w kościołach są organy, ale ten instrument, który tutaj jest umieszczony, to jest po prostu jeden z najlepszych instrumentów tutaj w całej okolicy, jeżeli w ogóle nie w Niemczech. Kapitalny instrument. Jak go usłyszysz w jego całej krasie, w pełnym brzmieniu, przeżywasz uniesienie. Ja przeżywam uniesienie. To jest piękne przeżycie, ale z drugiej strony mam taką świadomość, że czasami ludzie posługują się tym efektem, świadomie całkiem wykorzystują uniesienie muzyką, podkręcając głośno. Dzisiaj jest to łatwo zrobić, dlatego że jest nagłośnienie, można puszczać muzykę coraz głośniej, aż doprowadzić ludzi do ekstazy, do uniesienia. Muzykę religijną, piękną, ale jej celem właśnie jest to wywołanie tego efektu odjazdu, odlotu. Ona jest po prostu coraz głośniejsza. To jest prosty efekt, ona cię zagłusza. Jest niebezpieczeństwo, że ten efekt jest wykorzystywany do sterowania twoją psychiką, do zniewalania. Trzeba uważać. Nie znaczy, że trzeba się wyrzec pięknego brzmienia, czy orkiestry, czy organów, czy głośnej muzyki rockowej. Natomiast trzeba uważać, żeby się nie dać zmanipulować, żeby nie potraktować tego sygnału, który jest zwykłym mechanizmem fizycznym, który potrafi nam dostarczyć bardzo silnego przeżycia, nie potraktować go jako coś, co jest religią samą w sobie, co jest wiarą samą w sobie, co jest uniesieniem samym w sobie.